A ja ci odpowiem miłość. Tak? Poznałeś? Ja się czuję kochany przez firmę. Myślałam, że poznałeś dziewczynę, to albo co? Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku wideo podcastu Wybierałam Audyt w PWC. Dziś z Agnieszką i Krystianem porozmawiamy o zespole audytu instytucji finansowych. Witam Was serdecznie. Cześć. No to zacznijmy od tego, jak Wy się tutaj znaleźliście, czyli skąd pojawił się w Waszych głowach pomysł na karierę audytora, audytorki. Jak to u Was wyglądało? Okej, to z mojej strony wyglądało to tak, że ja ogólnie już w gimnazjum myślałem, co będę robił, powiedzmy, do 30 roku życia i wybrałem technikum ekonomiczne i właśnie w tym technikum trochę analizowałem, co ja bym chciał robić właśnie w przyszłości, mniej więcej jaka profesja, bo finanse są jednak mocno rozbudowanym tematem, więc jakąś taką konkretną rzecz chciałem wybrać i bardzo mi się spodobała rachunkowość, bo była dla mnie bardzo logiczna, można powiedzieć. Ale bardzo nie wyobrażałem sobie, żeby być księgowym na przykład. No nie umiałbym cały dzień stukać tych faktur na przykład do systemu, dlatego myślałem o czymś bardziej takim ciekawszym, może bardziej rozwojowym, złożonym dokładnie. I właśnie padło na ten audyt. A jak dowiedziałeś się o zawodzie audytora? Były jakieś zajęcia w tym technikum? Czy wyszukałeś to sobie w internecie? I w internecie trochę by się jednak te wszystkie korporacje najważniejsze, najsłynniejsze śledziło trochę w tym gimnazjum, żeby już może trochę myśleć, co na studiach, gdzie staże, jakieś coś w tym temacie. I też mama bardzo często mi opowiadała o audytorze, ponieważ bardzo każdy się go bał. I mówię, kurde, ciekawy temat, ktoś sprawdza, może trochę rozkazuje. Mówię, to chyba do mnie pasuje i chyba poszukamy drogi w tym temacie. Okej, Krystian, na pewno zapamiętam ten dzień, bo jesteś chyba pierwszą osobą, która o swojej karierze do 30, bardzo zgrabnie nazwane, myślała już w gimnazjum. Gratulacje, bardzo to szanuję. Agnieszka, kiedy u Ciebie w takim razie ten pomysł się narodził w głowie? U mnie zdecydowanie później, ale też mogłabym powiedzieć, że trochę przeciwnie jak w stosunku do Krystiana, dlatego że ja będąc na studiach ekonomicznych, tak, na przedmiocie związanym z rachunkowością, bardzo mi się też rachunkowość spodobała, więc ja początkowo uznałam, że właśnie chcę spróbować pracy w księgowości. No i przychodząc tutaj do audytu, no już miałam doświadczenie w księgowości, no ale jednak audyt, no to tutaj bardziej serce zabiło z uwagi na to, że jest właśnie dużo więcej się dzieje, można poznać spółki z wielu branż, tak? Poznać jak to właśnie od środka wygląda w danej spółce, no bo jednak pracując w takiej wewnętrznej księgowości, no to skupiamy się tylko na jednej spółce, tak? A tutaj mamy dużo większą możliwość rozwoju tego. Mhm. Przypomnijcie mi, Krystian, Ty jesteś rok, Agnieszka, Ty 3 lata. Tak, Rok i 4 dokładnie. dni. Rok i 4 dni. Dokładnie, Okay. od pierwszego dnia minęło. Bardzo dokładnie sprawdzone. A powiedzcie mi w takim razie, Krystian, Ty już trochę zacząłeś, że ten audytor mama Ci opowiadała o tym zawodzie. Jakie były Wasze oczekiwania versus to, co zastaliście zaczynając pracę? Co Wy sobie wyobrażaliście, jak będą pierwsze Wasze dni wyglądać i dalej Wasza kariera, a jak to rzeczywiście wygląda w PWC? Ja ogólnie audytora sobie wyobrażałem trochę tak, jako tego smutnego pana w garniturze, który przychodzi i tylko narzeka, który jest przysłowiowo szefem. Jednak jest trochę odwrotnie czasem to my też musimy dostosować się do klienta. Jednak to nie jest tak, że tu ktoś rządzi, ktoś nie, tylko po prostu kooperujemy, staramy się współpracować. Jednak to było takie moje wyobrażenie, można by powiedzieć, o audytorze, że to jest właśnie ten przysłowiowo smutny pan w garniturze. Ale jednak jakby zaczynając, jakby szedłem coraz dalej tą karierą, no to jest dopiero jednak rok, ale już coś tam ugryźć tematu dało radę. Można było odczuć, że jednak jak już jest na przykład powtórzenie projektu, to już coraz łatwiej się rozmawia z tym klientem, czy już nie ma takiego stresu przy pisaniu maila, czy na przykład na callu, bądź jeszcze gorzej dzwonienie na telefon. Dla mnie na przykład na początku pierwszy telefon do właśnie klienta to było straszne, stres, no masakra to była, nie? Jednak im dalej w las, to na pewno tym lepiej. Okej, czyli za dużo smutnych osób w audycie nie spotkałeś? Nie. Okej. Nic z tych rzeczy. Jestem bardzo ciekawa, Agnieszka, jeszcze Twoich oczekiwania versus rzeczywistość. To u mnie było tak, że idąc do audytu ja się spodziewałam, że będziemy mieli tutaj bardzo duży wyścig szczurów, że jednak, no powiedzmy sobie szczerze, wielka firma, tak, z Big Four tak naprawdę, no to każdy nastawiony jest na wynik, a jednak u nas w FS-ach, czyli w dziale instytucji finansowych, jest taka, można powiedzieć, bardzo rodzinna atmosfera, no bo jednak wchodząc jako nowy członek zespołu, my jesteśmy prowadzeni przysłowiowo trochę jak za rękę przez takie dobre matki, ciocie, wujków, tak? To właśnie potwierdzam. Agnieszka na moim pierwszym projekcie, jak tutaj przyszedłem do PWC, właśnie
to była moją seniorką i tak, mogę potwierdzić, bardzo mnie matkowała. O matko, nawet nie wiedziałam. Ale właśnie... Nie śmiałbym zapomnieć. Ale tak jak Krystian powiedział, no staramy się, tak, żeby to wszystko super wypadło, no i też mamy takie wyobrażenie, że jednak przychodząc do nas do działu, no to mamy za zadanie wprowadzić tę osobę od początku do końca, ale też... no nie wiem, żeby stworzyć taką atmosferę właśnie bez wyścigu szczurów, bez jakiegoś zbędnego naganiania, tak, wywierania presji, tylko żeby ten proces cały był taki naprawdę bardzo przyjazny, w fajnej atmosferze. No właśnie, dużo rozmawiam z audytorami i wasza praca kojarzy mi się bardzo z takim słowem teamwork, że wy po prostu pracujecie w zespołach i to trochę jest tak, że jak ktoś przychodzi na praktyki, to może liczyć na wsparcie konsultanta, jak ktoś jest u nas konsultantem, to może liczyć na wsparcie seniora i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc za dużo to z takim wyścigiem i graniem tylko na siebie wspólnego nie ma. Dokładnie to, co powiedziałaś, Kasiu. Jeszcze czasem ta współpraca pomiędzy praktykantem a konsultantem to zależy od tego, jak bardzo zaawansowany jest projekt, tak? Bardziej tutaj bym powiedziała, że to właśnie senior sprawia taką opiekę nad całym zespołem, tak? Gdzie będzie prowadził jednak cały ten zespół przez każdy element, każdy etap, tak, tego projektu, poczynając od tych najłatwiejszych zadań, powoli wprowadzając właśnie czy to asystenta, czy później już bardziej doświadczonego asystenta w kolejne, bardziej no, złożone zadania, tak? Krystian, potwierdza, że tak jest, że z łatwością można napisać do seniora? Ale nie ograniczałbym tego tylko do osoby wyżej od siebie, ale na przykład też konsultant do konsultanta. Na przykład my trochę traktujemy nasze A1 przysłowiowe jako taką naszą mini klasę i mamy na przykład taką swoją grupkę na czacie właśnie, gdzie wymieniacie się wiedzą. Dokładnie, jak ktoś na przykład zapomniał jakieś formuły w Excelu i głupio mu o to zapytać przełożonego, to po prostu pisze tam bez takiego... No, że może o największą głupotę po prostu zapytań na takim luzie po prostu, bo no to nie jest jednak przełożony. Okej, czyli formuły w Excelu to jest nadal top temat, to tego się nie zapomina, to trzeba po prostu znać. Albo spytać innego konsultanta. Okay. Ale bardzo się cieszę, że i perspektywa twoja, Agnieszki, jak jesteś tutaj 3 lata, jest odzwierciedlona też w słowach Krystiana, który jest tutaj rok i jeszcze z tobą współpracował na pierwszym projekcie i rzeczywiście to wsparcie otrzymywał. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Trochę bym jeszcze was pociągnęła za język w kontekście tego, jak wygląda wasz dzień pracy, czyli pewnie zaczynacie od dobrego śniadania albo kawy, jak kto woli. I co się dzieje dalej? Tak jakby jak wygląda praca audytora w zespole audytu instytucji finansowych? Mój dzień wygląda tak, że ja go zaczynam tak naprawdę od pierwszego kola. Tam jakby najczęściej dowiaduję się, co dzisiaj będę robił, bądź co jeszcze powinienem dokończyć i tak dalej. Tam właśnie zawsze jeszcze omawiam z seniorem, w tym przypadku Agnieszka aktualnie, jakie wynikły niejasności z dnia poprzedniego na przykład, czy coś powinienem do klienta się odezwać i tak dalej, bo zawsze właśnie na koniec dnia to sobie robię mini listę, o co może powinienem zapytać, skonsultować jeszcze właśnie na tym porannym naszym codziennym kolu, który właśnie zawsze chwalę, uwielbiam na projektach, jak są te codzienne kole, to bardzo poprawia organizację, mam wrażenie. To jest taki chyba rozruch też na początek No i rozruch dnia, na pewno. Co jest priorytetem, co niekoniecznie. Dokładnie. No i widzisz zespół, od razu wiesz, z kim pracujesz, bo jednak mamy pracę hybrydową. Ja praktycznie cały czas zdalnie niestety pracuję, więc jakby fajnie widzieć ten zespół tak naprawdę, chociażby na tej kamerce i mieć takie poczucie właśnie tego teamworku. No i właśnie po tym statusie no, zaczyna się praca, czy to robimy Excela przysłowiowego, czy to jest jakiś już później AlterX, czy jakieś spotkanie z klientem, no to się zawsze właśnie wyjaśnia na tym porannym kolu. Okej. Czy senior w takim razie musi przygotować się wcześniej do tego kola? No niestety tak. Ja akurat dzień zaczynam no, pewnie pół godziny do godziny wcześniej, przed właśnie planowanym statusem u mnie na projektach. No bo jednak muszę się przygotować do tego statusu, tak? Sprawdzić, czy klient nam dosłał potrzebne dokumenty, czy każdy członek zespołu ma co robić, czy ewentualnie muszę poszukać kolejnych zadań na drugą połowę dnia, sprawdzić na przykład, czy dostaliśmy odpowiedzi wszystkie na zadane pytania dzień wcześniej, czy mój zespół ma w ogóle, zadał mi w drugiej połowie dnia na przykład jakieś pytania, które no, przez przypadek nie odpowiedziałam, bo się też czasem się tak zdarza. Dokładnie, więc tutaj przed statusem staram się naprawdę wszystkie zaległości nadrobić, żeby zespół już miał pełną odpowiedź.
No i później na statusie to w sumie tak jak Krystian powiedział, tak? Przechodzimy osoba po osobie tak naprawdę, gdzie mówi nam status swoich prac, tak? Czy są jakieś problemy w dokumentacji, no to wtedy w zależności od tego, czy jest to problem taki, który możemy rozwiązać na tym statusie i on zajmie nam za przysłowiowe 5 minut, tak? Czy to jest jednak potrzeba dłuższego czasu takiego spotkania się przysłowiowego face to face, tak? I posiedzenia i pomyślenia, jak rozwiązać dany problem. No i jak mamy podział prac już ustalony, to zabieramy się po takim porannym callu do pracy, tak? I łapiemy się gdzieś tam w drugiej połowie dnia już bezpośrednio pojedynczo z każdą osobą, żeby omówić, co tam wyszło z naszej dokumentacji. Okej, jak was słucham, to takie mam wrażenie, że daje to zarówno tobie, Krystian, jak i tobie, Agnieszka, taki spokój, że po prostu wiemy, co po kolei trzeba zrobić, co jest najważniejszym zadaniem, co możemy przełożyć na jakieś inne dni. To nie jest praca w takim chaosie, że ktoś może nie wiedzieć rzeczywiście, czego się od niego wymaga. Dokładnie tak. No po to też ja mam takie poczucie, że te poranne statusy są na tyle właśnie, tak jak Krystian zaznaczył, taką pomocą w organizacji tej naszej pracy, tak? No bo każdy członek zespołu jest tak naprawdę przeze mnie wtedy zaopiekowany, a jeżeli pojawia się taka sytuacja, gdzie no, komuś brakuje tej pracy, bo on nagle wyrobił się wcześniej z obowiązkami, no to też w ciągu dnia jestem w stanie na bieżąco tak naprawdę no, tą pracę dołożyć, tak? Czy zlecić kolejne zadania. Odpowiednio nią zarządzić. Dokładnie. Okej. A powiedzcie mi, wolicie takie dni, gdzie właśnie możecie tak pomyśleć dużo nad tą dokumentacją, nad konkretnym rozwiązaniem, które musicie wypracować? Czy może jesteście tymi osobami, które lubią być w kontakcie z klientami i te dni wolicie? Jak dużo się dzieje, czy to macie kola z klientem, czy odwiedzacie jakiegoś klienta w jego biurze na przykład? Ja osobiście lubię takie zadania, które zajmują trochę więcej czasu. Czy to powiedzmy 2-3 dni właśnie. Czyli tak posiedzieć trochę nad Tak właśnie szczegółami? lubię posiedzieć, pogłówkować. Właśnie tak najczęściej z własnego doświadczenia mam właśnie w programie AlterX. Jak pracowałem, to tam czasem trzeba było trochę pogłówkować, żeby no, ogarnąć temat i właśnie to mi się podoba. Jakby kontakt z klientem jest o tyle ryzykowny, że trzeba bardzo dużo się do niego przygotować, bardzo dobrze się przygotować, to jest bardzo ważne. Jednak z tego, co zauważyłem, ja bardziej preferuję jakby usiąść, Czyli taki posiedzieć. analityczny umysł. Może i tak być. Okay. Ale to jest też ciekawe, dlatego że ja kiedyś też bym powiedziała, że jestem dokładnie w tym miejscu, co Krystian. Natomiast teraz ta perspektywa już mojego doświadczenia, tak, 3-letniego, no powoduje, że jednak te spotkania z klientem, no to są takie już mniej stresujące. Wiadomo, że trzeba się do nich przygotować, ale to już nie jest tak, jak nie wygląda z tej perspektywy, jak Krystian zaznaczył, że jest to mega stresujące wydarzenie i trzeba pół dnia się przygotowywać. Więc no bym powiedziała, że teraz z tej perspektywy seniorskiej, no to już chyba więcej mam takich właśnie coli z klientami i rozwiązywania jakichś takich problemów, można powiedzieć, trudniejszych, tak, niż zespół ma. Pewnie nad nimi też trzeba trochę posiedzieć i pogłówkować, ale to jest bardzo ciekawe też, że widać ten progres, że to nie jest tak, że przez cały czas w organizacji robi się to samo, Dokładnie. tylko to cały na czas pewno nie. zyskujemy tę wiedzę, która pozwala nam też pokonywać jakieś trudności czy takie wyzwania, które przed nami stoją, jak na przykład to może być spotkanie z Dokładnie, klientem. ale też nawet takie, można powiedzieć, umiejętności interpersonalne, tak? No bo tak jak wspomniałam na początku, rozmowa z klientem dla mnie też była mega stresująca. I ja pamiętam swoje pierwsze spotkanie z księgową, tak, gdzie w ogóle ja nie wiedziałam, co ja mam robić na takim spotkaniu, a teraz no to już tak w zupełności fajnie się rozmawia, tak nawet można żarcikiem jakimś rzucić Tak, z to księgową, prawda, tak? akurat to już tam Więc zauważyłem. to już naprawdę można fajnie się oswoić w tej sytuacji. Luźna rozmowa idzie. Jak już któryś test call z rzędu, taki nawet pilny, że na telefon po prostu, to już jednak te lody się trochę łamią. Jakby zaprzyjaźniamy się z tym klientem, że mamy poczucie, że my siedzimy w tym razem, no i powinniśmy właśnie Wspólnie wypracować to. Dokładnie, a nie sobie rzucać kłody pod nogi, bądź udowadniać, kto tu jest szefem na przykład, czy coś tego rodzaju. Okej, daję wam spokój z pytaniem o to, jak wygląda wasz typowy dzień pracy i o te wyzwania czy stresujące sytuacje, które mogą się w nim podczas niego pojawić. Ale może tak jeszcze trochę o tym stresie, o ten stres was podpytam w kontekście trochę innego zagadnienia, czyli waszego procesu rekrutacyjnego do PWC. No wiadomo, jak ludzie rekrutują się do organizacji, no to jest trochę tego stresu. Mam nadzieję, że w waszym przypadku nie było go za dużo i że ta rekrutacja przeszła sprawnie, ale to zaraz opowiecie. Jak wyglądał wasz
proces przygotowywania się do tej rozmowy, no i sam proces dostania się do zespołu audytu instytucji finansowych. Krystian, ty dołączałeś niedawno, więc najpierw zapytam Znaczy, ciebie. niedawno, Bo to świeże rok to jeszcze świeże wspomnienia. Agnieszka 3 lata temu, to myślę, że chwilę damy na przypomnienie sobie, co się działo. No to z mojej strony wyglądało to tak, że ja surfując po YouTubie, szukałem jakichś tam filmików branżowych i nagle patrzę, wybieram audyt, wywiad, mówię, dobra, wchodzę, patrzę w opis, słucham, no na początku oczywiście przesłuchałem cały odcinek i właśnie spotkałem dwójkę ludzi właśnie, którzy siedzieli tak jak my teraz, że kurde, fajnie się tego słucha, mówię, ciekawe doświadczenie, sprawdzę, czy jest właśnie rekrutacja. No i wchodzę właśnie w opis poniżej, tam PWC Kariera, patrzę, jest Poznań, mówię, o, idealnie, instytucji akurat finansowych było to ogłoszenie, o którym się akurat dowiedziałem, że zaaplikowałem do instytucji finansowych dopiero podczas rozmowy o pracę, to było dla mnie bardzo ciekawe. Ale wracając do tego, jak w ogóle ta rekrutacja wyglądała, to w pierwszej kolejności były właśnie takie testy, można powiedzieć, logiczne, jakby układanki, tego typu rzeczy, szybkie liczenie na pewno pamiętam, łączenie rur bodajże, coś w tym stylu. Takie jak się na telefonie czasem jak zabijać nudę, to... Takie gry logiczne. Dokładnie tak, ale do tego etapu właśnie ciężko się przygotować, no chyba, że ktoś bardzo lubi takie gry na telefon, to już inna sprawa, ale okej, i to był pierwszy właśnie etap tej rekrutacji. Drugim był nagranie filmiku w języku angielskim. Dla mnie to było ogólnie strasznie dziwna sytuacja, ponieważ musiałem mówić jakby do monitora, jakby no nagrywaliśmy filmik po prostu, a przygotowywałem się tak, że po prostu stawałem przed lustrem i mówiłem do siebie po angielsku. Jakby mieliśmy też parę przykładowych zdań, jakie tam mogą paść podczas tego nagrywania filmiku, testu, bo to tak. oczywiście było losowe. No i właśnie moje przygotowanie wyglądało tak, że siedziałem przed lustrem i mówiłem sam do siebie, a trzecim etapem była już rozmowa. No i no, to na pewno była najbardziej stresująca sytuacja i ja się starałem przygotować tak, że takim merytorycznym względem, bo ja też byłem świeżo jakby, też nie byłem na wysokim roku studiów w tamtym momencie. Doświadczenia stricte w branży, że tak powiem, też nie miałem, bo jeszcze przed tym to zupełnie w czymś innym pracowałem, więc ja się przygotowywałem tak, że miałem jeszcze książki z technikum, z rachunkowości i jeszcze takie szybkie przewertowanie, co tam w ogóle może, o co chodzić, nie? No i rekrutacja wyglądała tak właśnie, że no i pod względem merytorycznym trochę, jakby jak tam byśmy zaksięgowali coś i tak dalej, i tak dalej. No i też był test z Excela, można powiedzieć. Ja z Excela w tamtym momencie leżałem. Były 3 zadania do zrobienia. Pierwsze było banalne, bo tam trzeba było sobie dodać i podzielić, to lajcik, ale drugie miałem zrobić pivota. To szukałem chyba z 15 minut, co ja mam tam zrobić. No w końcu się poddałem i no poległem na tym akurat, ale wydaje mi się, że na rozmowie merytorycznie bardzo dobrze wypadłem. Jak kto mnie ocenił personalnie, to nie wiem, ale chyba pozytywnie, skoro tu jestem. Więc moje przygotowanie i proces rekrutacyjny wyglądał dokładnie tak. Bardzo jest ciekawe też to, że mówisz o tych rzeczach, które nie wyszły, no bo to pokazuje, że naprawdę nie trzeba w 100% być idealnym kandydatem i znać wszystkie formuły w Excelu, o które możesz tego całe życie się uczymy. Dokładnie. I to jest bardzo fajnie twój przykład to pokazuje, że po prostu uczymy się też poprzez rozwijanie się w organizacji. Nie myśl, że umknęło mi to, że oglądałeś wideo podcast Wybieram Audyt w PWC. Bardzo jest mi miło i tym bardziej fajnie, że dzisiaj tutaj jesteś we dwójkę. I polecam jeszcze poradnik. Mamy specjalny filmik, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej. Też go bardzo polecam. Jest. I słyszałam, że bardzo często jest sprawdzany, więc... Tak, to z tego serca też mogę polecić, bardzo pomaga. Zachęcamy. Agnieszka, jak to wygląda z twojej perspektywy? Ja wiem, że twoja rekrutacja była 3 lata temu, więc nie chcę cię pytać o te szczegóły, ale wiem też, że bierzesz udział aktywnie w rekrutacjach nowych osób do naszego zespołu audytu instytucji finansowych, więc może o tej perspektywie nam coś powiesz. Jasne, no tak jak Krystian odpowiedział, no to ja już tutaj wchodzę tak naprawdę na 3. etap tej rekrutacji, tak? Czyli najbardziej stresujący. Nie powiedziałabym, że jest najbardziej stresujący. No tutaj staramy się po prostu poznać tych kandydatów, jakie mają plany na przyszłość, tak? Dlaczego akurat właśnie nas wybierają, tak? Czym się kierują. No ale oczywiście też sprawdzamy, no
no Te troszkę pivoty. te pivoty, tak, nieszczęsne pivoty, VLOOKUPy i inne funkcje, które no jednak wykorzystujemy, tak? U nas w pracy w audycie jest jednak Excel, no to jest podstawowe nasze narzędzie, ale no też dopytujemy na przykład o wiedzę z finansów czy z rachunkowości. Jednak to nie jest też ten proces rekrutacji nie odbywa się tak, że my wypytujemy o, nie wiem, przysłowiowe definicje, tak, czy innego tego typu zagadnienia. Bardziej chcemy się rozeznać w takiej ogólnej wiedzy z zakresu finansów czy rachunkowości, no bo jednak audyt bazuje na tym, tak. No dodatkowo dla nas, co jest najważniejsze, no to wyłapać, czy dany kandydat tak naprawdę logicznie myśli, tak, czy potrafi na podstawie na przykład przygotowanego przez nas case'u wymyśleć rozwiązanie danej sprawy, danego rozwiązania, czasem bez nawet dokładnej znajomości właśnie przepisów rachunkowych, tylko na przykład na podstawie korzystania z tego, co mamy w ustawach zapisane, tak? Czy na podstawie właśnie takich żywych dokumentów, tak? Jest w stanie wymyśleć rozwiązanie danego zadania. I czy to jest jakoś zapisane w taki wzór idealnego kandydata, idealnej kandydatki? Macie coś takiego, że macie wytypowane 3 cechy, których szukacie u kandydata i tak, to jest ta osoba, którą rekrutujemy, nawet jak brakuje jakiejś wiedzy merytorycznej? U nas jest najważniejsze w zespole jednak to zaangażowanie, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że osoby, które rekrutują do nas na praktyki, one nie zawsze muszą mieć duże doświadczenie, czy też wiedzę zdobytą w trakcie studiów. Nasz proces cały kształcenia, tak, pracowników od początku przyjęcia na praktyki do tam już kolejnych awansów na stanowiska asystenta pierwszorocznego czy drugorocznego polega na tym, że jednak my powoli staramy się wprowadzać nowe osoby w kolejne, to bardziej zaawansowane zadania, przez to doprowadzamy do tego, że jednak ten proces nauki jest dość taki, można powiedzieć, trochę gładki, tak? Że nie rzucamy takich osób, które przychodzą do nas na praktyki od razu na głęboką wodę i mają zrobić jakieś mega trudne zadanie, tylko jednak stopniowo wprowadzamy, czy to w specyfikę firmy, branży, czy ogólnie w świat instytucji finansowych, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że no na nie wszystkich uczelniach na przykład skupiają się prowadzący tak na instytucjach finansowych, co może się wydawać na początku dla osoby chcącej zaaplikować do audytu, że instytucje finansowe jest to coś tak strasznie trudnego i nieosiągalnego dla tej osoby, że no może wybrać co innego, tak? Dlatego u nas jest właśnie to nastawienie na takie powolne wprowadzenie, żeby osoba, która do nas dołączyła, powoli nabudowywała ten cały kapitał wiedzy. No dodatkowo, tak jak wspomniałam, no fajnie by było, gdyby nowy kandydat miał jakieś doświadczenie, mam tutaj na myśli bardziej ukończone studia z finansów, z ekonomii czy pokrewnych jednak kierunków, bo jednak jest to dużo łatwiejsze wprowadzić taką osobę w świat instytucji finansowych. Jednak to nie jest coś, co musi mieć dany kandydat. Tak? W zespole mamy przeróżny przekrój osób z różnymi doświadczeniami po różnych kierunkach studiów, co dodatkowo pokazuje, że no jednak ta ekonomia nie jest tutaj bardzo ważna. Znajomość Excela, tak jak naprawdę powiedział Krystian, dokładnie, ale też staramy się, żeby nasi kandydaci nie popadali w monotonię na przykład, tak? No i też w tym Excelu, no to powoli staramy się wszystkich wprowadzić, ucząc też i formułę, i skróty klawiszowe, jednak to się nabywa też z biegiem czasu w pracy w Excelu, tak? Taką obycie, takie płynność. Co z tym Excelem? Sprzedam ciekawostkę, bo właśnie po naszym pierwszym wspólnym projekcie, tym naszym, jak ja przyszedłem tutaj do organizacji, to zbierałem od Ciebie feedback właśnie na zakończenie projektu. To do dzisiaj pamiętam, że mnie pochwaliłaś, że fajnie, rozumiesz, jest okej, ale poćwicz Excela. To do dzisiaj pamiętam właśnie. Nie pamiętam. Krystian wziął to sobie do serca Tak. i teraz pivot już potwierdzam, no już w opanowany. Excelu przez rok czasu opanował. Słyszałam o takich osobach, które potrafią korzystać z Excela tak szybko, że w ogóle nie klikają nic myszką. Ja słyszałem o osobach w naszej firmie, które nie potrzebują myszki, tylko wszystko skrótami klawiszymi. To dla mnie jest już wyższy level. No nie, to ja nawet będąc seniorem aż tak biegle nie posługuję się Excelem. Znajdę tego człowieka, tę legendę i zrobimy po prostu kolejny materiał, skróty klawiszowe w Excelu, które tak, są ważne całą serię chyba możemy nagrać. Ważne dla audytora.
Okej, czyli podsumowując, zaangażowanie. To jest klucz do sukcesu. Reszty można się nauczyć. I w kontekście tej nauki chciałabym Was zapytać o to, co PWC daje Wam więcej, jaki jest pakiet szkoleń, z czego Wy możecie korzystać, żeby dowiadywać się czegoś więcej, zyskiwać nowe kompetencje, nowe umiejętności. No to szkolenia, jakby takie bardzo rozbudowana część szkoleń zaczyna się, kiedy, mam wrażenie, kiedy przechodzimy z stażysty na właśnie pierwszorocznego konsultanta, bądź właśnie po prostu przechodzimy na konsultanta. Jakby na stażyście te szkolenia są trochę okrojone i bardziej jakby czerpiemy wiedzę od naszych właśnie seniorów przełożonych. Tam wtedy odbywa się ten właśnie coaching, zdobywanie jakiejś takiej specjalistycznej wiedzy. Ale właśnie na poziomie asystenta mamy praktycznie 1,5 miesiąca szkoleń. Są to bardzo intensywne szkolenia, rozbudowane. Jakby uczymy się tam nie tylko co mamy robić, jak robić, ale i po co to robimy. W ogóle poznajemy cały sens tej naszej pracy, dlaczego ona jest właśnie ważna, dlaczego to właśnie to jest zawód zaufania publicznego, bo robimy bardzo wiele ważnych rzeczy i właśnie to właśnie nasi menadżerowie, przełożeni, partnerzy starają się nam przekazać właśnie całą tą wiedzę, nie tylko i merytoryczną, ale i też filozofię tego zawodu tak naprawdę. Właśnie ja skończyłem szkolenia tak naprawdę z miesiąc temu. Odbywały się one właśnie głównie tutaj w Warszawie, w biurze. Cały nasz rok, tak naprawdę cała nasza ta klasa, tak można powiedzieć, tych asystentów się tutaj zbierała. Mieliśmy swoich, można powiedzieć, nauczycieli, czyli menadżerów i oni nam właśnie przekazywali wiedzę z różnych tematów. Tu Agnieszka też była jednym prelegentem między innymi. Mieliśmy też wyjazd integracyjno-szkoleniowy tak naprawdę do Żelechowa, do którego już nigdy chyba nie zapomni nikt, kto tam był. I pod względem zabawy był super, jak i właśnie merytoryczny, nabywania wiedzy, szkoleniowy. Było super. Też co dodatkowo poza tym mamy bardzo dużo szkoleń na naszej platformie edukacyjnej. Możemy sami je sobie wybierać, czego chcemy się nauczyć. Firma daje nam też rozwój nie tylko pod względem tej pracy naszej merytorycznej, której typowo na projektach się tylko zajmujemy, ale też możemy dołączyć do różnego typu zespołów. Na przykład Valuation Team, który zajmuje się wycenami. To akurat ja do niego dołączyłem właśnie. Mamy też szkolenia z Alterixa, bardzo dużo mamy cały dostęp do platformy, całe szkolenia. Też oczywiście są szkolenia na przykład na egzamin PIBR bądź ACCA, które też się bardzo przydają. I można wybierać, naprawdę z tego sporo. Wybór jest bardzo szeroki. Tak, tylko trzeba chcieć tak naprawdę Dokładnie. i wybrać, w którą ścieżkę chcemy podążać tak naprawdę, bo audyt to nie tylko tak przysłowiowe klepanie Excela, komu mogłoby się wydawać, ale również tak jak Krystian wspomniał, mamy dużo możliwości innych też rozwoju, tak? Czy to właśnie bardziej w kierunku tych nowych technologii, jak na przykład Alteryx, tak? I bawienie się przysłowiowe z bazami danych ogromnymi i budowanie workflow, tak? I usprawnianie procesów, ale także właśnie Valuation Team, który zajmuje się wycenami różnych instrumentów pochodnych, Tak. czy też po prostu zdobywanie, poszerzanie do naszego doświadczenia w kierunku audytu przez zdobywanie kwalifikacji zawodowych. Brzmi to naprawdę super. Jeżeli ktoś jeszcze stereotypowo myśli o audycie i pracy audytora, to myślę, że na 100% przestanie po tym, jak wy bardzo obrazowo też opisaliście ten zawód, za co wam bardzo dziękuję. Podsumowując, mam dla was naprawdę ostatnie pytanie, ale może być wam trudno odpowiedzieć. Po tym, jak dynamika tego spotkania wygląda i jak dużo macie opowieści, zastanawiam się, czy będzie wam łatwo odpowiedzieć na to pytanie w jednym bądź 2 zdaniach. Dlaczego warto? Audyt instytucji finansowych. Dlaczego warto jest być częścią tego zespołu? Myślę, że audyt instytucji finansowych to w szczególności ludzie u nas, dlatego że tutaj możemy się naprawdę poczuć jak taka zgrana ekipa i pomimo tego, że czasem zdarzają się przypadki, gdzie ktoś decyduje się na inną drogę, tak, bo to jest też naturalna postać rzeczy, dokładnie tak jak mówisz, Kasiu, to jednak my ciągle utrzymujemy kontakty z tymi osobami, które przeszły do biznesu, no i też to nam pozwala czasem poznać ich perspektywę, tak? Zobaczyć, jak inny biznes działa, który nie zawsze my musimy audytować. Więc według mnie to jest naprawdę na wagę złota kontakty tutaj, możliwość porozmawiania sobie nie tylko tak jak przychodząc na praktyki z seniorem, tak? Czy z innym asystentem na projekcie, ale również my bez problemu możemy porozmawiać z menadżerami czy partnerami. Wiadomo, może być ciężko wbić się do nich do kalendarza, ale jeżeli ktoś ma potrzebę, na pewno wszyscy znajdą czas i każdy chętnie się spotka i omówi dane zagadnienie czy problem. Czyli siła networkingu. Dokładnie. Tak, to na przykład mogę potwierdzić na pewno słowa Agnieszki, że jakby ludzie, bo to
no nasza praca polega na teamworku, nie oszukujmy się, razem tworzymy projekty, robimy audyt, więc to jest na pewno jedna z podstawowych rzeczy, dlaczego warto, ale moim zdaniem to jeszcze na pewno warto przez jakby rozwój i ogrom wiedzy, jaki się znajduje w audycie. Audyt jest na tyle rozbudowaną częścią finansów, że tu dosłownie każdy może znaleźć coś dla siebie. Nie ograniczamy się tylko do księgowości, ale mamy też i wyceny, i controlling, i podatki. No audyt jest tak ogromnym, kompleksowym źródłem wiedzy, że no, niekończący się temat tak naprawdę moim zdaniem i dlatego między innymi warto. To ja życzę Wam dalszego rozwoju kariery, żebyście zawsze znajdowali tę interesującą część audytu dla siebie, a dla Was zostawiamy link do otwartych ogłoszeń w Zespole Audytu Instytucji Finansowych w opisie naszego materiału. Agnieszka, Krystian, dziękuję Wam bardzo. Dzięki. Dzięki.